Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Wielka dziesiątka chińskich herbat to słynny ranking najlepszych herbat w Chinach, bez podziału na ich kolory i rodzaje. Rokrocznie jest aktualizowany na podstawie opinii najsłynniejszych krytyków i koneserów herbacianych. I wśród herbat znajdujących się na tej liście słynnej znajduje się również Luan Guopian, czyli herbata, która można by, powiedzmy, nazwać ją pestkami melona z Luan. Luan Guopian, czyli zielona herbata pochodząca właśnie z miasta Luan, jest znana w Chinach już od VIII wieku, ponieważ to Lu Yu, autor wielkiej słynnej księgi herbaty, po raz pierwszy wspominał o wysokiej jakości herbacie z Luan. Później, w czasach dynastii Ming, czyli wiek XIV-XV, ceniono te herbaty i, co ciekawe, przypisywano im właściwości lecznicze, które pomagały leczyć i zapobiegać udarom słonecznym, a poza tym miały dobry wpływ na oczy oraz pomagały przy bezsenności, regulowały tryb snu. W późniejszych latach była to już herbata, która stała się częścią daniny cesarskiej i wędrowała prosto na dwór, a pamiętać trzeba, że na dwór cesarski zabierano tylko herbaty najlepsze i najwyższej jakości. Dzięki temu jest to herbata, która ma już właściwie przeszło 1000-letnią tradycję. No i świadomi tego wytwórcy tej herbaty starają się ciągle doskonalić i rozwijać sztukę, która jest dość trudna. Co ciekawe, w 2008 roku zapisano technikę wytwarzania tej herbaty do Światowego Dziedzictwa Kulturowego Chin. No i to, myślę, mówi samo za siebie. Dlaczego pestki melona? Pestki melona z Luan to jest polskie tłumaczenie, powiedzmy, nazwy tej herbaty. Wiele osób chciałoby doszukiwać się posmaku melona w tej herbacie, ale nie. Jest to herbata o bardzo świeżym, nieco kwiatowym i niezwykle orzeźwiającym aromacie i smaku naparu. A pestki melona dlatego, że specjalnie obrobione i zwinięte listki przypominają swoim wydłużonym, nieco owalnym kształtem właśnie nasiona melona. Jak się uzyskuje coś takiego? No otóż przede wszystkim trzeba podkreślić fakt, że jest to herbata dość nietypowa wśród herbat zielonych w Chinach, ponieważ do jej produkcji używa się drugiego listka. Dlatego też jest to herbata pochodząca z późniejszego zbioru, drugiego, czyli mniej więcej w połowie kwietnia, kiedy ten drugi listek wystarczająco już podrośnie, zrywa się go, ale nie pojedynczo, tylko zrywa się oczywiście cały wierzchołek, tak jak zawsze, i następnie oddziela się dopiero drugi listek, który wędruje do produkcji Luan Guopian, a sam wierzchołek jest wykorzystywany jakoby pobocznie do produkcji innych herbat, które zwykle są nawet czasem bardziej znane i cenione. Technika obróbki tych liści również odbiega nieco od takiej tradycyjnej sztuki wytwarzania herbaty zielonej w Chinach. Jak najbardziej jest tutaj na sucho podprażana, żeby zniszczyć enzymy, po to, aby została zielona, ale przechodzi również dodatkowy proces jeszcze podprażania i studzenia i znów podprażania i studzenia, a czasem nawet w tych bardziej drogich i szlachetnych odmianach usuwa się nawet fragment głównego nerwu na liściu, po to, żeby była jeszcze delikatniejsza. Dzięki tej obróbce, która właściwie trwa kilka dni, od 5 do 7 dni trwa przygotowanie samej tej herbaty, od zbioru aż do pakowania. Ona przechodzi kilkaset w ogóle procesów obróbki, co nie mieści się właściwie w głowie. Można pomyśleć, że jest to coś prostego, a tymczasem jest to sztuka mająca 1000 lat i będąca bardzo skomplikowaną. Doskonała, wyśmienita zielona herbata, nie bez kozery, znajduje się w wielkiej dziesiątce herbat chińskich. Wyborny Luan Guopian o posmaku nieprzywodzącym wbrew nazwie melona na myśl, lecz czegoś roślinnego i kwiatowego. Lekko słodkawa, z taką nutą trudnych do określenia kwiatów, ale zdecydowanie kwiatów, wręcz taki posmak kwiaciarni, można by powiedzieć. Bardzo dobra i taki bardzo orzeźwiający posmak pozostawia. Coś nietypowego jak na herbaty chińskie, naprawdę każdy powinien spróbować. Polecam, choć może pora roku nie jest najbardziej sprzyjająca, ale dobra zielona herbata smakuje zawsze.
Do zobaczenia na czajnikowy.pl.